Jeżeli zastanawiasz się nad kupieniem lub sprzedaniem mieszkania, no to ta audycja jest w sam raz dla Ciebie, dlatego że będę mówił m.in. o tym, czy obecnie na budowach mieszkań dzieje się dramat, a sytuacja na budowach mieszkań przecież wpłynie na ceny tych mieszkań w najbliższej przyszłości. Przedstawię Wam kilka wykresów pokazujących tę sytuację. Przedstawię wnioski, jakie można wyciągnąć z tej sytuacji na przyszłość, a przy okazji też zapraszam Was do zajrzenia na stronę symen24.pl, gdzie również znajduje się ta audycja, ale jest tam jeszcze więcej wykresów i danych niż to zmieściło się w tej audycji na YouTube. A w ogóle, jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, trendy zmiany prawa i chcesz wiedzieć, co tu się dzieje, być na bieżąco, no to zachęcam do subskrypcji tego kanału wszystkim, którzy nas wspierają i zachęcam też do wspierania, czy to na Patronite, czy na YouTube. Dziękuję. Zachęcam też do pisania komentarzy, a jeśli Wam się film spodoba, to do polubienia tego filmu. No i zacznijmy od tego, co dzieje się na budowach, a naprawdę dzieje się ciekawie, ale wcale nie najlepiej. Dla zilustrowania sytuacji w budownictwie mieszkaniowym spójrzmy się na ten wykres, który pokazuje zmianę rok do roku liczby mieszkań, których budowę rozpoczęto w danym kwartale, przy czym te ostatnie punkty to są dla drugiego kwartału 2025 roku, ale tylko z 2 miesięcy, czyli z kwietnia i z maja. Danych za czerwiec jeszcze oczywiście nie ma. Dane są według GUS-u podawane. Niebieska linia oznacza budownictwo indywidualne, a czerwona linia oznacza budowane mieszkania na sprzedaż lub na wynajem, czyli te, w których głównie mieszkamy. I co tutaj widzimy? No, widzimy, że był jakiś okres w 2024 roku, czy też właściwie w 2023, kiedy budowaliśmy znacząco więcej, ponad 150%, a nawet więcej niż było w analogicznych kwartałach roku poprzedniego, bo ten 2022 to nie był jakiś najlepszy rok, ale zobaczcie i spójrzcie się na tę czerwoną linię. No to ona właściwie od pierwszego kwartału 2024, kiedy osiągnięto szczyt wzrostów, systematycznie spada. Na następnym wykresie, który Wam pokażę, będą liczby bezwzględne, ale chcę pokazać ten wykres dlatego, że on obrazuje jak gdyby, no można powiedzieć, skalę upadku w budownictwie deweloperskim, a to właśnie budownictwo, czy to realizowane w postaci budynków wielorodzinnych, czy też osiedli deweloperskich, mieszkań, czy też domów budowanych na sprzedaż, jest dominującą formą budownictwa w Polsce. Ta niebieska linia zachowuje się, jak widać, troszeczkę inaczej i tutaj po jakimś kiepskim okresie w 2022 i takim w związku z tym wzrostem w 2023 widzimy, że rok 2024 do pierwszego kwartału 2025 to były lata, w których ta budowa była wyraźnie wyższa niż poprzednio. Żebyście jednak nie posądzali mnie o manipulowanie danymi, no bo przecież takie zmiany to są zmiany względne, no to spójrzmy się na liczby bezwzględne, na liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto w danym kwartale. No i tutaj znowu mamy to, że ten drugi kwartał 2025 roku, no to jest oczywiście tylko liczba mieszkań, których budowę rozpoczęto w 2 pierwszych miesiącach. Na tym wykresie czerwone słupki obrazują liczbę budów mieszkań realizowanych, no nazwijmy to umownie, przez deweloperów. Ta niebieska linia to jest budownictwo indywidualne. Oczywiście jeszcze istnieje tak zwane szeroko rozumiane budownictwo społeczne, ale to pokażę Wam dopiero na następnym wykresie. Tutaj skupiam się na tych
dwóch głównych kategoriach budowania. Te takie lekko pobladłe słupki są po to, żeby oznaczyć pierwszy kwartał danego roku, po to, żeby Wam się po prostu wygodnie oglądało, jak to się dzieje w poszczególnych kwartałach. No i można powiedzieć, z tego wykresu wynika, że ten spadek budownictwa realizowanego przez deweloperów jest dość znaczny. W ogóle dane GUS-u dla pierwszych 5 miesięcy roku 2025 mówią, że w stosunku do pierwszych 5 miesięcy 2024, gdybyśmy tamtą wartość oznaczyli za 100 punktów, to w ramach budownictwa tego przeznaczonego na sprzedaż i na wynajem jesteśmy o 10,5 punkta niżej. Natomiast w budownictwie indywidualnym o 1,7% wyżej niż to było poprzednio. Od razu też wyjaśnię Wam, dlaczego tak mocno koncentruję się na budowach mieszkań, których budowę rozpoczęto, a nie na tych, które oddano do użytkowania. Dlatego, że te, które oddano do użytkowania, to już jest historia. Natomiast patrząc się na to, że budowa takiego domu budowanego przez dewelopera, mieszkania budowanego przez dewelopera od wejścia na plac budowy do oddania do użytkowania zajmuje mniej więcej 2 lata, to znaczy, że to, co rozpoczynamy dzisiaj, będzie tym, w czym będziemy mogli zamieszkać za 2 lata. No i co też trafi do sprzedaży, może nawet nie za 2 lata, tylko trochę wcześniej, bo deweloperzy oczywiście rozpoczynają sprzedaż mieszkań wcześniej. Do tej jeszcze historii i do podaży i do tego, co istnieje w tej chwili na rynku i co trafi wkrótce na rynek, wrócę w dalszej części filmu. Tym, którzy liczą na mieszkania z budownictwa społecznego, polecam również ten wykres. Tutaj mamy przedstawiony procent mieszkań, których budowę rozpoczęto według formy budownictwa. Czerwona linia jest to budownictwo, to nazwijmy deweloperskie. Ta niebieska linia to jest budownictwo indywidualne, a ta na dole zielona linia to właśnie różne formy budownictwa, nazwijmy je umownie społecznym. Tutaj są różne, bo to jest i spółdzielnie, i zakładowe, i komunalne, ale powiedzmy to nie jest to takie stricte deweloperskie. Tak to mniej więcej możemy w pewnym uproszczeniu przyjąć. I spójrzcie się, że rok 2014 to był ostatni rok, w którym budownictwo indywidualne rozpoczynało większą liczbę budów, miało większy udział w budownictwie w stosunku do budownictwa tego na sprzedaż. Liczba tych budów indywidualnych mniej więcej utrzymuje się na jakimś stałym poziomie, ale udział spada, dlatego że po prostu rośnie budownictwo na sprzedaż. I możemy jednak zobaczyć, że w tym roku mamy nagle mniejszy udział tego budownictwa przeznaczonego na sprzedaż, niecałe 63%, kiedy to jeszcze w roku poprzednim było ponad 65%. Zresztą właśnie ten rok poprzedni był takim rokiem rekordowym, drugim w historii rokiem od 35 lat budów mieszkań rozpoczynanych na sprzedaż. A ta zielona linia, no zobaczcie, ona tak pełza po dnie tego wykresu. Więc jeżeli liczycie, że dostaniecie takie mieszkanie społeczne, albo też liczycie na to, że wysypią się te mieszkania na rynek, w związku z tym będą musiały potanieć mieszkania budowane przez deweloperów, no to jeszcze troszeczkę będziecie musieli poczekać, bo przecież, żeby to budownictwo społeczne naprawdę ruszyło, no to trzeba mieć teren. Trzeba zrobić projekt, trzeba uzyskać pozwolenie, tak samo jak w każdej innej formie budownictwa. Trzeba tę budowę rozpocząć i zakończyć. A jak powiedziałem, budowanie
w ramach tego budownictwa deweloperskiego od wejścia na plac budowy do zakończenia, do dania do użytkowania zajmuje mniej więcej 2 lata. Ale deweloperom ten wstępny okres, czyli to wszystko, co jest przed wejściem na plac budowy, czyli wszystkie te papiery i przygotowanie samej inwestycji zajmuje czasami nawet więcej niż ta budowa, czasami nawet 3 lata. Więc dość podobnie będzie być może w tym budownictwie społecznym, chyba że nagle w jakiś sposób zostaną uproszczone procedury rozpoczynania budów. To, na co jednak należy zwrócić uwagę, to jest ten spadek udziału budownictwa deweloperskiego i jest on tak istotny, że pokażę go również na następnym wykresie. Na tym wykresie widzicie liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto i liczbę wydanych pozwoleń. Te linie łamane to są liczby czerwona budów rozpoczętych w danym miesiącu, a czarna pozwoleń, zgłoszeń rozpoczętych budów w danym miesiącu, a słupki pokazują narastająco liczbę budów rozpoczętych w danym roku lub też wydanych pozwoleń. Skupmy się na tych liniach łamanych i co z nich wynika. O liczbach rozpoczynanych budów już mówiłem dużo, więc skupmy się na tej czarnej linii pokazującej pozwolenia, czy też zgłoszenia. Dodam od razu, że tu są zsumowane wszystkie formy budownictwa, dane pochodzą z GUS. I zobaczcie, że właściwie od początku 2024 roku, od lutego, mamy do czynienia z takim trendem mocno spadkowym w pozwoleniach. A zawsze jest tak, że liczba pozwoleń, czy też z reguły jest tak, jest większa niż liczba rozpoczynanych budów. Dlatego, że nie wszystkie pozwolenia są realizowane natychmiast, czasami chowane są do szuflady na lepsze czasy. Jeżeli przyjrzycie się uważnie tej łamanej czarnej, to zauważycie też, że ten poziom 20 tysięcy pozwoleń uzyskiwanych w ciągu danego miesiąca jest takim, można powiedzieć, poziomem bliskim dna. Były miesiące trochę poniżej tego poziomu, ale nie było ich wiele. A teraz wyraźnie zmierzamy do tego, żeby spaść poniżej te 20 tysięcy. I wracając do danych GUS-u podawanych za pierwsze 5 miesięcy 2025 roku i porównując to do pierwszych 5 miesięcy 2024 roku, tutaj mamy znowu spadek, jeżeli chodzi o liczbę pozwoleń u deweloperów, ale nie jest to spadek tak jak był przy tych zezwoleniach o 10,5%, tylko jest to spadek o 24%. 24% mniej pozwoleń uzyskali deweloperzy. Budownictwo indywidualne tu ciągle jeszcze tchnie optymizmem. Za te pierwsze 5 miesięcy uzyskano 5,8% więcej. Widać też ogromny przyrost na przykład w mieszkaniach komunalnych. 247 punktów, czy też procent w stosunku do tego, co wykonano, tych 100 punktów, czy też 100% za pierwsze 5 miesięcy 2024. Tyle, że ten 2,5-krotny wzrost to jest 1439 mieszkań komunalnych. W budownictwie społecznym, czynszowym wzrost o 30,7%, ale to jest 2,5 tysiąca mieszkań. To jest zdecydowanie mniej niż te 64 czy też prawie 65 tysięcy pozwoleń uzyskanych przez deweloperów. A budownictwo indywidualne to 33 622 pozwolenia, ale ci, którzy są zainteresowani kupieniem mieszkania, nie powinni liczyć na to budownictwo indywidualne, bo oni po prostu tego mieszkania od tych ludzi nie kupią, bo jak sama nazwa wskazuje, ci ludzie budują na swoje własne potrzeby. Oczywiście jakaś część z nich kiedyś sprzeda
swój dom, ale to będzie kiedyś. I ostatni wykres, który chcę Wam pokazać w tej audycji, a przypominam, że więcej wykresów znajdziecie na stronie symen24.pl, link podam na dole i w przypiętym komentarzu. To jest wykres pokazujący liczbę mieszkań, których budowę rozpoczęto w poszczególnych latach. Słupki niebieskie to jest ogółem, żółta linia to są te przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, czerwona linia to rozpoczęte indywidualnie. No i oczywiście 2025 rok to jest wynik tylko do maja. Przyglądając się temu wykresowi, z łatwością zauważycie, że żółta linia, ta deweloperska, bardzo ważna, osiągnęła drugi co do liczby rozpoczynanych budów wynik w tym okresie 2024 do 2025, ale tak naprawdę jest to też drugi wynik od czasów przemian ustrojowych. Może Zagierka, jeżeli byśmy spółdzielnie nazwali deweloperami, to budowano więcej, nawet z pewnością budowano wtedy troszeczkę więcej, ale tamte czasy to już jest zamierzchła przeszłość. I można powiedzieć, ok, fajnie, to będzie duża podaż mieszkań, tylko musicie pamiętać o jednym. Faktycznie podaż mieszkań w tej chwili u deweloperów jest duża, można powiedzieć duża jak nigdy. Oni sprzedają oczywiście osiedla w trakcie budowy, ale jeżeli sobie przypomnicie to, co pokazywałem Wam poprzednio, to widać u tych deweloperów hamowanie. Liczba budów, tych nowo rozpoczynanych, czy też liczba uzyskiwanych pozwoleń na budowę zaczęła spadać mniej więcej w połowie 2024 roku. To już był taki coraz większy zjazd, można powiedzieć, prawie ciągły i nieustanny, prawie podkreślam. A to oznacza, że gdzieś w połowie zeszłego roku deweloperzy uznali tak, to może jednak faktycznie nie będzie tego rządowego programu kredytu z dopłatami, może on nie wejdzie, może należy się wstrzymywać. Na razie też nie spadają odsetki w bankach, ludzie mają problem z braniem kredytów, ze zdolnością kredytową, wobec tego wstrzymajmy się w tej chwili z rozpoczynaniem budów nowych mieszkań. I to oznacza, owszem, weszliśmy w ten rok 2025 ze sporą ofertą na rynku pierwotnym, sporą zresztą też na rynku wtórnym, ale napływ nowych ofert na ten rynek pierwotny będzie po prostu malał. No bo jeżeli spada liczba pozwoleń, spada aktywność w rozpoczynaniu nowych budów, no to znaczy, że tych mieszkań, tych ofert będzie coraz mniej. Jaki to ma wpływ na przyszłość cen mieszkań na rynku nieruchomości? Na razie mamy do czynienia z takim rynkiem stabilnym, no bo właśnie dzisiaj podaż jest duża. Program kredytu z dopłatami chyba odszedł już w siną dal i chyba nie wróci. Tak przynajmniej należy przypuszczać o tym, co jest ostatnio mówione, ale to oznacza też, że napływ nowych ofert na ten rynek został zahamowany. I to znaczy, że w przyszłości będzie odpowiednio mniej ofert. Czy to w tych sprzedawanych w czasie takim budowy, czy też tych już mieszkań gotowych. A jeżeli tak będzie i za 2 lata nagle, może nie nagle, ale stopniowo dojdziemy do niższych stóp procentowych, do tego, że możemy wziąć większy kredyt i że nasze płace nadal będą rosły mocniej niż inflacja, no to znaczy też, że potencjał w tym popycie będzie trochę większy. Ja tu mówię o samym potencjale wynikającym z możliwości nabywczych. Celowo nie uwzględniam takich czynników jak demografia, bo ona w skali najbliższych 2-3 lat nie będzie miała istotnego czy też największego wpływu na rynek. Celowo też nie uwzględniam
takiego czynniku jak to, czy zostanie realizowane budownictwo, to umownie zwane społecznym, w skali 20 tysięcy rocznie i systematycznie. Dlatego, że po pierwsze jest to na razie tylko obietnica. Do tego, żeby to budownictwo społeczne zaczęło w takiej skali funkcjonować, no to jeszcze trochę potrzeba. Po pierwsze, trzeba wszystko uchwalić, a po drugie, muszą być pieniądze i nawet podobno te pieniądze na to są, ale zobaczymy, bo przecież często słyszymy, że pieniędzy na coś nie ma albo na coś innego są potrzebne, a przede wszystkim czas na to, żeby rozpocząć te budowy, czyli mieć tereny, plany, projekty, zatwierdzenia i samą budowę przeprowadzoną, no też jest potrzebny i to w perspektywie 2 lat raczej rynkiem nie wstrząśnie, a poza tym no to budownictwo będzie lokalizowane nie we wszystkich zapewne gminach w Polsce. I również celowo w tej audycji zmarginalizowałem problem tego, jak będą się zmieniały stopy procentowe. No oczywistym jest, że jeżeli będą szły w dół, no to teoretycznie możliwości kredytu, wzięcia kredytu będą większe dla większej liczby osób, ale ten temat celowo pominąłem, tak powiedziałem tylko o nim na marginesie, dlatego, że chcę uwypuklić znaczenie tego, co dziś dzieje się na budowach mieszkań dla przyszłych cen mieszkań. W tej chwili, tak reasumując, mamy sporo ofert, czyli spory zapas, ale mamy też wyraźne, mocne hamowanie na budowach i w intensywności występowania o pozwolenia na budowę. No tutaj to już szczególnie duże, a to znaczy, że po prostu w przyszłości ta oferta mieszkań będzie mniejsza. Oczywiście w różnych miejscowościach wygląda to różnie, bo w jednych miejscach deweloperzy są bardziej aktywni, w innych mniej. No ale cóż, pamiętaj o tym, patrz się na to i zastanawiaj się, jak to będzie działało. A jeżeli interesujesz się w ogóle rynkiem nieruchomości, chcesz być na bieżąco, subskrybuj nasz kanał. Jeżeli audycja Ci się spodobała, to polub ten film, może udostępnij znajomym, ponieważ dzięki temu przyczynisz się do rozwoju tego kanału i do tego, że będzie więcej audycji o rynku nieruchomości. Cześć, trzymajcie się!